To, co widzicie, to rzeka Isonzo, czy też po słoweńsku Socza. Nie pokazuję jej wam bez przyczyny. To właśnie wzdłuż tej rzeki będziemy się dzisiaj i jutro przemieszczać. Zaczniemy od jej włoskiego odcinka, czyli Isonzo. Isonzo po minięciu Gorycji opływa miasteczko Monfalcone i to właśnie kilka kilometrów na zachód od niego znajduje się jej ujście do Zatoki Triesteńskiej, najbardziej na północ wysuniętej części Adriatyku. O Trieście mówi się, że jest to miasto najbardziej włoskie z miast niewłoskich i najbardziej niewłoskie z miast włoskich. I właściwie trochę tak jest. W promieniu 4 kilometrów na południe i wschód od granic miasta biegnie granica włosko-słoweńska, poprowadzona przez masyw Carso, po słoweńsku Krasu. O ile w samym mieście słychać język włoski i gdzie się nie przejdzie widoczne są pizzerie i restauracje serwujące kuchnię włoską, tak ponad miastem we włoskiej części Krasu mieszkają głównie Słoweńcy, którzy mimo zmian granic pozostali we Włoszech. Większość Słoweńców nie mieszkających w Słowenii mieszka właśnie tutaj, w masywie Carso. Tymczasem architektura miasta przypomina bardziej Wiedeń. Jeżeli już wspomniałem o kuchni włoskiej, nie sposób przejść obok niej obojętnie. Usiedliśmy w restauracji spróbować chociażby lasagne czy ravioli, oczywiście w towarzystwie włoskiego parmezanu. Wodospad Bogo. Najwyższy wodospad w Słowenii. Mierzy sobie 136 metrów wysokości. Jest szeroki na 18 metrów. Jest uważany za jeden z najpiękniejszych wodospadów nie tylko w Słowenii, ale i w całej Europie.
nieco ponad 1000. Tyle mieszkańców ma Cobarid do 1947 roku Caporetto. Miasteczko znane przede wszystkim z bitwy pod Caporetto. Bitwy o mały kawałek ziemi, a o dużym znaczeniu. Zanim jednak przejdziemy do historii Cobaridu, warto wspomnieć, że miasteczko posiada własną, unikatową kuchnię. W celach degustacyjnych udaliśmy się do restauracji Hisza Polonka. Zamówiliśmy charakterystyczne dla tej części Słowenii sztrukli, czyli zawijane pierogi, a także charakterystyczną dla Cobaridu frikę, czyli placek serowo-ziemniaczany. Sama frika ma pochodzenie chłopskie, była bowiem daniem złożonym z łatwo dostępnych produktów: ziemniaków, sera, mąki czy jajek. Kostnica w Cobaridzie upamiętnia wszystkich tych, którzy zginęli w bitwie pod Caporetto. Ja znajduję się akurat w miejscu, gdzie znajduje się kościół. Kościół świętego Antoniego z Padwy. Natomiast tablice znajdują się niżej. Zgodnie z zapowiedzią cofniemy się jeszcze do historii Cobaridu, a właściwie do bitwy pod Cobaridem. Starcie rozpoczęło się 24 października 1917 roku. Wtedy to armia niemiecka użyła przeciwko Włochom broni chemicznej, difosgenu. W wyniku ataku Włosi zostali zmuszeni do odwrotu, jednak nie była to jedyna znacząca konsekwencja tej bitwy. Przegrana pod Caporetto doprowadziła również do powołania nowego rządu we Włoszech, na czele którego stanął premier Vittorio Orlando. Na sam koniec naszej wizyty w Cobaridzie wybraliśmy się do Muzeum Sera. A przynajmniej taki był plan. Była 17:30, a Muzeum Sera otwarte było do 17:00. Trafiliśmy do sklepu firmowego Planika, gdzie zamierzaliśmy kupić lokalne sery. Tymczasem po wejściu do środka naszym oczom ukazał się supermarket, w którym można było znaleźć niemal wszystko. Sery, wędliny, kefiry, wino, a nawet magnesy. I wszystko lokalne.
Po godzinie 19 dojeżdżamy do miejscowości Kanal, w której znajduje się słynny most z czasów rzymskich. Po krótkim spacerze siadamy w kawiarni Okrep-Czewalnica Pirich, żeby napić się kawy. Następnie opuszczamy Kanal i ruszamy dalej. Miasteczko Oszmartno w regionie Goliszka Buda. Region słynący głównie z uprawy winorośli. Jest wiele rzeczy, które można przypisać Krasowi. Jednak jest coś, bez czego cały region nie mógłby istnieć. Jaskinie. Jaskinie szkocjańskie są obecnie jedynym kompleksem jaskiń w Słowenii, który widnieje na liście UNESCO. Obecnie znane jest 6 km korytarzy, dla turystów natomiast dostępna jest tylko 3-kilometrowa trasa. Co ciekawe, przez jaskinię przepływa rzeka Reka, czyli dosłownie rzeka. Reka ma swoje źródło na zboczach Sneżnika, blisko granicy z Chorwacją. Dalej płynie przez Słowenię, gdzie w miejscowości Szkocjan rozpoczyna podziemny bieg w jaskiniach, gdzie wpada do jeziora Martwego. Od tego momentu przez blisko 40 km jej bieg nie jest jeszcze znany. Wiadomo jedynie, że we Włoszech Reka wpada do innej rzeki, Timavo. Timavo z kolei po wypłynięciu na powierzchnię płynie około 2 km, aby ostatecznie ujść do Adriatyku niedaleko Monfalcone.